Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Sony Ericsson Live'a. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, wyciągamy kartę SIM i kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. I teraz tutaj zabieramy się do odkręcania naszych śrubeczek. Tutaj spójrzmy, mamy śrubeczki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale tutaj 4 są innego rozmiaru. I tutaj możemy odkręcić je Torxem T6H. Więc sobie odkręcamy je. Tutaj odkładamy oczywiście wszystko w kolejności gęsiego. I sobie tutaj odkręcimy nasze 4 śrubeczki. Tak jest. A teraz przejdziemy dalej i odkręcimy kolejne śrubeczki. Tym razem tutaj gwiazdkowe, krzyżakowe PH30. PH30 to 1, 2, 3, 4 i 5. Odkręcamy je wszystkie. Tak jest. Tutaj oczywiście wszystko dodamy w kolejności sobie, żeby później tutaj nic nie pomylić i wszystko było jak należy. Teraz podwadzamy nasz tylny korpusik. Tutaj musimy go podwadzić może jakimś płaskim narzędziem, tutaj plastikowym. Tutaj widzę, będzie blokowało napędzenie na samym dole i u samej góry tutaj będzie ten 3,5 jack. Więc sobie może zacznijmy od samej góry. O, widzicie, puściło nam. Tutaj prawie całość. No i jest fajnie tutaj. Wszystko nam puściło prawie. Jeszcze dół. O, jest. I teraz w tym momencie możemy już wymienić nasze dwa głośniki stereo. To jest jeden i z drugiej strony, bo telefon tutaj obsługuje właśnie głośniki stereo. Tutaj dwa w jednym. Złącze, czyli półczeka, tutaj antenka zasięgowa i inne złącza na tym elemencie obudowy. Tutaj płyta główna i tutaj możemy już tą płytę wymontować, ale tutaj musimy sobie poszukać nasze blokady. Tu jest blokada, więc sobie tak między blokadami możemy podwadzić. Delikatnie tutaj, nawet możecie użyć tak jak ja, metalowego tutaj narzędzia, ale to róbcie z głową wszystko, żeby nic nie uszkodzić. O, tak jest. Już nam wszystko wyszło. Wyciągamy delikatnie, wysuwamy. I tutaj delikatnie do góry, bo tutaj mamy dwie taśmy. Tu jest taśma już odeszła nam sama. Dotyk i taśma wyświetlacza. Ta druga chyba jest dotykowa, a ta jest wyświetlacza. Sobie później zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o płytę główną, wszystko jest spełnione wraz z naszą płytą. Złącze u naszej baterii, slot karty SIM, slot karty pamięci, nasza antenka zasięgowa, wibracja, gniazdo ładowania i wszystkie inne tutaj podzespoły widoczne na płycie, mikrofonik. Tylko tutaj nasz aparat możemy odłączyć. Sobie tu postawimy go za koleją. No i naszą płytę. Teraz sobie jedziemy tutaj dalej z demontażem naszego live'a. Tu jeszcze możemy wymontować zapewne nasz wyświetlacz. Tutaj nie wiem, czy tak ściemniało. Strasznie. Czy mi się tak wydaje tylko. Tutaj chyba się coś zepsuło. A nie, już jest ok chyba. Tutaj spójrzmy sobie, wymieniając nasz dotyk i aparacik i wyświetlacz. Tutaj podwadzamy sobie naszą tasiemkę w tym miejscu.
Wyciągamy ją. OK. I jedziemy tutaj z wymianą tego całego tutaj środkowego korpusiku. Żeby to zrobić, to tutaj wystarczy tylko podwadzić w środku. Spójrzmy. Tylko róbcie to głową wszystko, żeby tu nie uszkodzić żadnego elementu, głównie naszego wyświetlacza. Tutaj z jednej strony, o, tu sobie od dołu wybijamy. Dobrze, mam nadzieję, że widzicie wszystko. I robimy to samo z drugiej strony. Tak jest. O, i puściło tam fajnie. Wyciągamy to wszystko. I jest wszystko w porządku. I tu mamy już nasz wyświetlacz wraz sam wyświetlacz wraz z głośniczkiem od rozmów tutaj po drugiej stronie. A nasz panel dotykowy w tym przypadku jest wymienny w prosty sposób, całościowo z obudową, bądź jeśli chcemy, jesteśmy tacy tutaj uparci, to możemy wymienić bez obudowy tutaj i dołączać go, później kleić taśmą dwustronną. A ja tutaj od razu odradzam takich tutaj rzeczy robić. Lepiej sobie kupić już z obudową i zmienić w prosty sposób, tak jak ja Wam to pokazuję. Dobra. No i teraz spróbujemy sobie jeszcze wymontować nasz wyświetlacz z tej całej tutaj ramki. Spróbujemy sobie, może nie uszkodzimy. Ja to robię w ten sposób, że tutaj podwadzam przy samym końcu szpilkulcem. Tutaj delikatnie razem z tą ramką musimy to wybić. O, razem z ramką. Tutaj delikatnie uważajmy. Trzymamy sobie. I wsuwamy jakąś płytką plastikową. Tutaj możecie nawet z operatora, tak właśnie robię, takim domowym sposobem. I tutaj na samym dole mamy klej jeszcze. Jest tu klej, więc sobie musimy tak wbić mocniej. Widzicie? I już jest tutaj wyświetlacz wymontowany. Z tym, że po drugiej stronie tu jeszcze musimy odkleić. O, właśnie. Tu odklejamy sobie. Jest. No i tak to wygląda. Widzicie, poprawny demontaż tego live'a muzycznego od Sony Ericssona. Jak widzicie, nie jest taki trudny. Tak to wygląda. Tutaj te bebeszki tego telefoniku. OK. I teraz sobie wszystko z powrotem montujemy w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz tutaj wyświetlacz na swoje miejsce. Zakładamy i tutaj go przykładamy z wszystkich stron. Tutaj go przyklejamy. Jeśli Wam się tutaj nie przykleił, to oczywiście musicie przykleić sobie taśmą tutaj dwustronną, bo później może się uszkodzić podczas użytkowania bądź innych tych wstrząsów niepotrzebnie, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Teraz nakładamy tutaj z powrotem na swoje miejsce nasz wyświetlacz, ale wcześniej musimy go oczywiście tutaj przetrzeć z naszych brudów. Widzę, że zakurzył się tutaj strasznie, tu gdzie go naprawiam, z tych odcisków palców i innych zanieczyszczeń. Tutaj jeśli używacie rękawiczek, to możecie tylko i wyłącznie użyć sprężonego powietrza i to wystarczy. Ale w moim przypadku pokazuję to tak amatorsko, więc na pewno poplamicie tutaj dłońmi. Przekładamy to wszystko na swoje miejsce tutaj. Te nasze tasiemki. Tutaj musimy wyprostować. O, tak nam nie chce przejść. Tak. Tu już mamy. Tutaj mamy dużo paprochów jeszcze. Aha, muszę jeszcze wyczyścić tamto. Nie wyczyściłem. Tu jeszcze mam troszkę paprochów na panelu dotykowym, więc żeby to miało wszystko estetykę mniej więcej, to musimy też przetrzeć.
Ok. Już jest. To jeszcze poprawię troszkę wyświetlacz. Zakładamy go z powrotem na swoje miejsce. Przekładamy tutaj naszą taśmę. Tutaj musimy na sam dół, poniżej tych właśnie uchwytów zielonych. Tak. I tutaj mocujemy nasze zatrzaski z wszystkich stron. Tasiemkę mocujemy na swoje miejsce tutaj. To powinno się nam przylepiać z powrotem do wyświetlacza. Jeśli się nie przylepia, to musicie dać tutaj taśmę dwustronną obowiązkowo. Tak to wygląda, widzicie, no nie jest tutaj brudny wyświetlacz nawet w miarę. Zakładamy teraz ponownie naszą płytę główną, ale wcześniej ten aparacik, który został odłączony. Tak jest. I mocujemy naszą tutaj płytę na swoje miejsce. No mniej więcej w taki sposób. Tutaj sobie możemy tak dać i mocujemy nasze taśmy. Ja już tutaj widzicie, przymocowałem tasiemki dwie. Są, więc sobie teraz zakładamy tutaj, o tu mi się odkleiło, widzę. Zakładamy z powrotem na swoje miejsce naszą płytę główną. Tutaj wsuwamy. Mocujemy na wszystkich zaczaskach. Jest. I zakładamy nasz tylny korpusik. Tutaj wbijamy na samą górę i mocujemy na wszystkich tutaj zatrzaskach. Jeśli jest, to teraz przykręcamy 4 główne śrubeczki. Tutaj musimy jeszcze idealnie przymocować. Przykręcamy te 4 główne, duże śrubeczki. I teraz te będzie jeszcze tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wszystko już jest, widzicie, skręcone, wszystkie śrubeczki. Teraz wkładamy naszą bateryjkę, naszą tylną klapkę, tutaj odwrotnie. I tutaj uruchamiamy nasz telefonik, nie wiem czy w ogóle tutaj bateria jest naładowana w tym przypadku. Ale widzicie, jest, tutaj wyświetlacz działa i wszystko inne też tutaj powinno działać w tym modelu. Tutaj możemy sobie chwilkę poczekać dla pewności, żebyście tutaj widzieli, jak łatwo ten telefon naprawić tutaj bez żadnych uszkodzeń. No i widzicie, tutaj działa, wyświetlacz działa. Tutaj wszystko powinno działać, klawisze też działają. I jeszcze odtwarzacz też, wszystko mamy jak należy. I to wszystko, jeśli chodzi o tutaj poprawny demontaż i montaż tego Sonora Live'a.
muzycznego od Sony Ericssona. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy i mój kanał. Cześć!